Zapraszam na testy i zobaczycie, czy warto kupować tej firmy akumulatory. Zaczniemy od napięcia 13,23 V. Tyle w transporcie doszło i ładujemy go do pełna. Test pierwszy, ile amperogodzin mieści to urządzenie, ten akumulator w sobie. Ustawiłem 30 A, nie wiem czy poszło 30 A, to dobrze. I tak, mamy potwierdzenie, że 30 A jest pobierane i tu na dole macie miliamperogodziny i watogodziny i tam inne parametry. I ustawione jest, że do 2,6 V będzie się akumulator rozładowywał. A to nie jest prawda, ponieważ on ma BMS-a, zabezpieczony jest. W związku z tym będę pobierał z niego tak dużo energii, tak długo, aż napięcie w nim będzie tak niskie, że po prostu wyłączy go BMS, jego własny BMS. Koniec eksperymentu. 98,3 amperogodziny. 1243 watogodziny. Napięcie jest 7,5 V. Cały czas braliśmy 30 A. Eksperyment trwał 3 godziny, 16 minut, 42 godziny, 43 sekundy. 98,3 amperogodziny. Powinno być 100 amperogodzin. Widzimy, że 1,5% mniej przy prądzie 30 A niż mówi producent. Ale 98,3 jest. Także teraz ładuję go do pełna i zobaczymy, czy 100 A z niego pójdzie. Naładowany akumulator w sumie 1622 Wh weszły, 1,622 kWh. Aha, w jakim czasie? Jest 5 godzin 34 minuty, no mniej więcej brało 18 A, czyli wychodzi 5,5 godziny. Jutro sprawdzimy ten 1C, czyli 100 A ciągłego poboru energii przez godzinę. Test maksymalnej mocy. Jest napisane, że to nie jest ostre. 100 A, maksymalnie 100 A. 2 amperomierze podłączyłem, bo takie miałem pod ręką. Włączymy. Mamy moc, mamy czas, mamy odbiorniki. Światło płynie. Dobra, włączyłem pierwsze urządzenie. 96 A. A, tu jest 100 A. To wyłączę żarówkę, bo to maksymalnie 100 A. Wyłączyłem żarówkę. Ten pokazuje 95, ten pokazuje 93,6. Tak, to i to myślę, że wystarczy. I tutaj mamy 1000 W, 38 sekund. Około godzinę powinien dać radę ten akumulator. Około godziny, ponieważ on ma pojemność 100 amperogodzin. Tutaj trochę jest ciepły u góry, ale to jest trochę. Tu jest zimny. Zimny. Ale tu trochę jest ciepły z tej strony. A tutaj temperatura jest, myślę, że maksymalnie 38 stopni, czyli takie lekka gorączka u człowieka. Nie biorę termowizji, bo i tak to ona wariuje. Kilowatogodzina weszła w 56 minut i 10 sekund. Ale nadal, już jest małe napięcie, 12 V, pomierzyłem przed chwilą, ale nadal jeszcze ten nie piszczy. Zobaczymy, zacznie piszczeć, a potem się BMS wyłączy, albo odwrotnie. Co będzie pierwsze? Czy dla niego za niskie napięcie, czy dla BMS-a w akumulatorze za niskie napięcie? A tu już za chwilkę, bo raczej dłużej niż godzinę nie powinien żaden akumulator 100 amperogodzinny dawać energii. Chyba przez godzinę dał radę prąd prawie 100 amperowy dostarczać.
a dokładnie 1 kW mocy do tego grzejnika. I jeszcze pokażę Wam, jaki teraz płynie prąd. 96 A, a maksymalny był 102,8. Napięcie już było 11, chyba 8 V, więc naprawdę już za chwilę będzie konieczne zatrzymanie się tego systemu układu. To jakby się okazało, że pierwszy się to wyłączy, to ten BMS działa, bo jak testowałem na początku akumulator, rozładowywałem go tyle, ile można, no to zadziałał BMS i wyłączył BMS wtedy 98,5 chyba amperogodziny. Teraz nie spodziewałem się takiego dobrego wyniku po tym akumulatorze, bo już jest naprawdę dobry wynik. Zobaczcie proszę tą nazwę, zapamiętajcie sobie. Amaisench i mrówka BMS 100 A i zobaczcie cenę. Teraz Wam pokazuję cenę na ekranie. Za tyle można go kupić. Tym bardziej jest to niesamowita rzecz, ale jak widać działa. Testy przeszedł, już jest godzina 1 minuta. Będzie pewnie za chwilę 1100 kWh energii. Napisane ma 1280 Wh, ale pamiętajcie, że to urządzenie też swoje pobiera. Amperomierze są, jakie są dokładne, 97 A mniej więcej i na nich można bazować. Jest sygnał, czyli za niskie napięcie dla niego i zaraz on wyłączy się, a jednocześnie wyłączy nam to zasilanie. 1100 kWh, godzina 2 minuty. 10,35 V. A jak mu zdajemy jakiekolwiek odciążenia, też 10,4 V. No mocno zeszło. Akumulator przeszedł testy. Pojemność minus 1,5%, czyli w normie, a maksymalna moc ja ustawiłem trochę poniżej 100 A, ponieważ dokładne przyrządy pomiarowe mam, ale to było chyba też poniżej 3% mniej niż 100 A i spokojnie przez pełną godzinę, pełną mocą dostarczał energii do urządzeń. Także ja mogę powiedzieć, że jest wszystko ok. Warto go kupić, a cena jest naprawdę rewelacyjna.